Cześć, siemano, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będę prał tapicerkę w moim Lexie, a z racji tego, że jest to jasna tapicerka i że nie robiłem tego od czasu jak mam to auto, czyli w tym momencie już prawie że 2 lata, no to przynajmniej przydałoby jej się odświeżenie. I teraz tak, najlepiej oczywiście byłoby to zrobić maszyną piorącą, która by wyczyściła dogłębnie, wyssała ten cały brud ze środka, ale ja takiej maszyny nie posiadam i zapewne wielu z Was też takiej maszyny nie posiada. Zakup takiej maszyny jest to wydatek parę stówek, o ile nawet nie parę tysięcy w przypadku, jeśli chcielibyśmy kupić coś porządniejszego. Oczywiście nie robi się tego na co dzień i w zasadzie wydatek tych kilku stówek czy nawet kilkunastu stówek jest wydatkiem niepotrzebnym w naszym przypadku, jeśli robimy to raz na 2 lata, raz na 3 lata. I dlatego postanowiłem poszukać jakiejś alternatywnej metody, która pomogłaby tą tapicerkę doprowadzić do porządku mimo wszystko. I teraz tak, rozmawiałem z kimś, kto zajmuje się praniem tapicerek na co dzień i dlatego chcę spróbować, tak jak on mi wspomniał o tym, wyprać moją tapicerkę przy pomocy firanki. Wiem, brzmi to dziwnie, sam jestem ciekaw, czy w ogóle zda to egzamin, nigdy tego nie próbowałem, od razu nadmieniam. Dlatego chcę przekonać się razem z Wami, czy faktycznie ma to sens. Jak wiemy, w Lexusie jest tapicerka z alkantary, są też materiałowe, ale akurat w moim przypadku jest alkantara wraz ze skórą. Alkantara jest to dość taki delikatny materiał, tak więc trzeba ją traktować należycie z racji tego chociażby, że ma już 20 lat. Jeśli zrobi się to zbyt ostrą szczotką, posiepie się cała i nie będzie to wyglądało lepiej, tylko będzie wyglądało to gorzej. Tak więc trzeba znaleźć jakąś alternatywę, żeby po prostu nie poniszczyć tego materiału. I dlatego właśnie pytałem się tej osoby, czego ewentualnie można użyć, żeby tej tapicerki nie poniszczyć, a żeby wyglądała ona lepiej. I tak też odpowiedź, którą usłyszałem, zdziwiła mnie zapewne tak samo jak i Was, ale mimo wszystko mam zamiar spróbować, czy faktycznie to działa, czy faktycznie będzie jakiś efekt. Bo bądź co bądź jest to ciekawe, czy firanką da się wypaść tapicerkę w samochodzie. Tak więc nie przeciągam już w tym momencie dłużej. Zostawcie suba, jeśli tego jeszcze nie robicie i lecimy z tematem. Dobra, tak więc na pierwszy rzut trzeba spróbować z tą dolną częścią kanapy, bo jest ją najłatwiej zdemontować. Tak więc spróbuję w ogóle, czy ta metoda i to co mam do czyszczenia się w ogóle nada. Tak więc demontuję fotelik małego i wyciągam dolną część kanapy. Dobra, jeśli oglądaliście tego vloga mojego z wyciągania tylnej kanapy, to na pewno wiecie, jak się to robi. Jest to banalnie proste. Jeden zaczep, drugi zaczep ciągniemy do góry, później przechylamy tą kanapę do góry i wychodzi. Tak więc z tym powinien sobie każdy poradzić. Z racji tego, że ma być dzisiaj upał około 30 stopni, to wtedy słońce będzie jak znalazł i powinno to wysnąć w zasadzie w godzinę. Także biorę tą pierwszą część do domu, spróbuję się z nią uporać, zobaczymy jak to pójdzie, czy w ogóle jakieś efekty będą widoczne, chociaż sądzę, że powinny być, bo nie wiem kiedy w ogóle ostatnio było cokolwiek robione przy tych fotelach i zobaczymy jak to później pójdzie z dalszą częścią. Naszykowałem sobie już tutaj parę rzeczy, których będę używał do prania tej tapicerki. Jest tutaj ta wspomniana wcześniej firanka. Mam tutaj taki środek do prania dywanów oraz do tapicerki, taki bardziej do użytku domowego bym powiedział. Mam tutaj też typową taką piankę do tapicerki samochodową. No i oczywiście z racji tego, że jest to alkantara wraz z skórą, będę musiał też wyczyścić skórę, tak więc mam tutaj z K2 taki środek do czyszczenia skóry. I mam też z Sonaxa takie mleczko. Zobaczymy co się sprawdzi lepiej. Zobaczymy co sobie poradzi lepiej przede wszystkim. Tak więc ja w tym momencie biorę się za czyszczenie tapicerki tej alkantarowej. Co prawda tutaj nie ma za wiele, ponieważ są tylko środki. Natomiast jest to idealna sytuacja, żeby wypróbować w ogóle czy jakaś różnica będzie. Tak więc zrobię sobie wstępnie takie zdjęcie i później Wam wrzucę obraz przed, obraz po. Bądź też nawet może zrobię jedną połowę, zrobię powiedzmy tą lewą część, a później tą prawą część zostawię i będzie po prostu do porównania, czy faktycznie jest jakiś efekt, czy to w ogóle nie ma sensu, czy to w ogóle nie działa. Wiadomo, bardziej dogłębnie wyczyściłbym maszyną. Niestety w tym momencie muszę się zadowolić tym. Tak więc zostawcie suba i przechodzimy do rzeczy.
Dobra, w tym momencie dolna część kanapy już wyschła, tak więc teraz muszę ją zamontować z powrotem do auta. Tymczasem wy zobaczcie, jak wyglądała przed i jak wygląda po. Nie wiem, czy jest jakaś różnica widoczna. Na jasnej alkantarze jest to raczej słabo widoczne, także musicie sami ocenić, sami sobie odpowiedzieć, czy w ogóle coś to dało. Teraz pora zamontować tą kanapę do auta i biorę się za resztę foteli. Tak tylko jedno słowo, ten domol, jak sami słyszycie, jest strasznie duszący. A czy skuteczniejszy? No nie wiem. I teraz tak, z racji tego, że za chwilę będzie tutaj waliło słońce, po drugie, że fotele trochę dłużej dosychają i jakby nie było, siedzi się na nich, także trzeba zrobić to trochę szybciej, to w tym momencie zajmę się fotelami, a na końcu dopiero zajmę się tapicerką na drzwiach. Dlatego teraz wyczyszczę fotele. Jednak najpierw, zanim je wypiorę, albo może nawet najpierw wypiorę. Jak wiecie, alkantara lubi się siepać, a jeśli alkantara się siepie, nie wygląda to wtedy wcale fajnie. Dlatego ja znam jedną taką metodę, którą sam znalazłem na internecie, która faktycznie działa i pokażę Wam, jak zrobić, żeby fotele z alkantary wyglądały lepiej i nie były takie posiepane. Tak więc najpierw przechodzę do prania foteli, później może dopiero jak one doschną, zajmę się usuwaniem tego siepania się, ponieważ to by było bezcelowe, bo teraz też mogę naruszać strukturę tej alkantary. Jakbym wyprał fotele, może się okazać, że znowu będą posiepane, także dlatego na początek zabieram się właśnie za pranie tej alkantary, bo to będzie na duże schło. Dobra, w tym momencie ten fotel spróbuję zrobić tylko i wyłącznie tym środkiem i dokładnie tak, jak jest tutaj napisane w instrukcji. Wcześniej robiłem to, można powiedzieć, po swojemu, natomiast zobaczymy, jakie efekty będą, jak zrobię to teraz dokładnie tak, jak jest tu napisane. Pozwolę tej pianie wsiąknąć trochę i dopiero wtedy wykorzystam szczotkę, która była tutaj dodana oryginalnie. Nie chciałem jej używać do tej pory, dlatego ponieważ jest to alkantara, tak jak mówiłem, alkantara jest delikatna i nie byłem pewien, czy się to nada. Natomiast spróbuję chociaż na tej połowie i zobaczymy, czy to faktycznie przyniesie jakiś efekt. Tak jak sądziłem, ta szczotka trochę narusza strukturę alkantary i widzę, że tutaj mi się to siepie.
Dlatego nie chcę robić tego tutaj na tej części. Ta część jest i tak wysiedziana, tak więc tu w tym momencie i tak nic by to nie zmieniło. Dlatego tą część zrobię tak jak wcześniej firanką, tą natomiast spróbuję dokończyć tą szczotką. Dobra, to na chwilę obecną fotele są wyprane. Mam nadzieję, że będzie w ogóle jakiś efekt widoczny. Także biorę się w tym momencie za tapicerki drzwi, a skoro już jestem z przodu, no to zrobię to po prostu z przodu. Przy okazji tak przypadkiem mi się teraz przypomniało, że mam jeszcze coś takiego jak Tenzi do tapicerki. I tutaj pisze, że usuwa wszelkie zabrudzenia i plamy. Tego w sumie nie testowałem. Ale dzisiaj już chyba sobie daruję. Jeśli już, to może spróbuję na tapicerce od drzwi. Nie będą się bały z fotelami. Byłoby to po prostu już bez sensu i byłoby to za długie. Tak więc może spróbuję po prostu oczyścić tutaj tą tapicerkę, bo jest zabrudzona i zobaczymy, czy to się podziała w ogóle na to. Dobra, teraz to spróbuję zrobić na dwa etapy. Z racji tego, że ze mną jeździ maluch, jak widzicie, fotel jest mocno okopany. Tak więc zobaczymy, czy mi się przyda teraz ten środek do tapicerki i później spróbuję to wyczyścić tym środkiem do skóry, ponieważ wydaje mi się, że sam środek do skóry może sobie tutaj nie poradzić, bo jest tutaj dość mocno zabrudzone, więc muszę trochę tutaj wspomóc. Teraz spróbujemy tym środkiem do oczyszczenia skóry. Dobra, wygląda to o niebo lepiej. To teraz pora przejść do tamtego fotela, do tamtych drzwi i dokończyć ostatnią stronę już. I teraz tak, dla tych co ważniejsi, mogli się zorientować, że powiedziałem, że czyszczę właśnie ostatnie drzwi, ale przecież zapomniałem o najważniejszych, czyli drzwiach kierowcy. Także w tym momencie zajmę się oczywiście wyczyszczeniem drzwi kierowcy, ponieważ one są najbardziej przybrudzone, ponieważ najwięcej korzystam właśnie sam z samochodu. Więc najwięcej tapicerka jest brudna z tej strony. I dopiero wtedy mogę powiedzieć, że skończyłem pranie tapicerki. Niestety nie byłem w stanie do końca pokazać, jak czyściłem tapicerkę z tyłu, bo mi się kamera rozładowała i się nie zorientowałem nawet. Raczej nic nie straciliście, tak więc to nic takiego. Dla tych bardziej cierpliwych, jeśli ktoś jest zainteresowany, jak poradzić sobie z alkantarą, która się siepie, poczekajcie do końca filmu. Ja wyprałem już tą tapicerkę, co prawda, natomiast jeszcze w tym momencie nie wyschła ona do końca, tak więc muszę poczekać, aż ona doschnie. Dopiero za godzinę, dwie zajmę się tą siepiącą się alkantarą, tak więc wtedy pokażę Wam, jak łatwo i szybko można to zrobić. Tak więc nie przedłużam, zabieram się w tym momencie za czyszczenie ostatnich drzwi. Dobra, w tym momencie minęło już parę godzin, miała być godzina lub dwie, jednak stwierdziłem, że poczekam trochę dłużej. Chciałem też poczekać po prostu, aż to najgorsze słońce przejdzie. Teraz jest nieco chłodniej, jest trochę więcej cienia, tak więc mogę w tym momencie robić coś na spokojnie, żeby się nie upalić. Tak więc przechodząc teraz do rzeczy, do tego co obiecałem wcześniej, pokażę Wam, jak pozbyć się posiepanej alkantary. I tak może na początek pokażę Wam, z czym mamy tutaj do czynienia w moim przypadku. Tak więc tak wygląda oparcie mojego fotela. Tutaj tą część, to siedzisko akurat już kiedyś robiłem, także wygląda nieco lepiej. Nie jest oczywiście idealnie, od razu zaznaczam, że nie będzie idealnie. Także nie oczekujcie, że dzięki temu uda Wam się zrobić fotele na nówki sztuki. Jednak tak jak widzicie, nie wygląda to najgorzej. Było naprawdę o wiele tragiczniej niż jest nawet tutaj.
a w tym momencie jest no spoko nawet. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, na drugim fotelu. I tak tutaj na tym fotelu nie ma może takiej tragedii, ponieważ nie jest on aż tak często użytkowany jak fotel kierowcy. Jednak tutaj troszkę na środku można by było coś podziałać. No i najgorzej tutaj te boczki, bo jak się wsiada, no to się cały czas wyciera tam alkantarę. No proszę, ja tego szukałem, a to sobie tutaj leży. Dobrze wiedzieć. Dobra, do rzeczy. Ok, i tak więc to, czego będę używał do usuwania tego mieszku tutaj na fotelu, wygląda w ten sposób. Być może się domyślacie, co to jest. Jeśli ktoś się nie domyśla, jest to takie coś do pielęgnacji stóp, do pielęgnacji pięt. Nie jest to typowy Pumex, jest to taka, no, taka tarka, to jest dokładnie z firmy Scholl, to co kupiłem. Tak więc to nie kosztuje dużo pieniędzy, ale za to sprawdza się niesamowicie w przypadku właśnie takich dziwnych rzeczy na alkantarze. I w tym momencie Wam zademonstruję dokładnie, jak to wygląda, jak to schodzi. Wystarczy tylko takimi ruchami przecierać od prawej do lewej i tak jak widzicie, to co tutaj było takim meszkiem, samo schodzi, samo odpada. Można w jedną, w drugą stronę. Jak jest tego dużo, to później oczywiście można odkurzyć auto po prostu i to zejdzie. Ja specjalnie dla tego dywanu jeszcze nie czyściłem, ponieważ wiedziałem, że po prostu później będę musiał to wszystko usunąć. A to jest kolejny dywan, chciałbym jednak zrobić to maszyną, ponieważ dywan jest bardziej przybrudzony niż fotele i na dywan po prostu mogłaby taka metoda prania nie zadziałać. Ok, w tym momencie alkantara wygląda już w porządku. Dobra, tak jak widzicie, trochę tego gwoździa zdjęło. Zostało to wszystko teraz na tym Pumexie, nazwijmy to. Dobra, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o usuwanie tego meszku z alkantary. Przejdźmy jednak teraz do meritum, czyli do efektów prania tapicerki. Czy się opłaciło, czy to faktycznie działa, czy to faktycznie ma sens? Trudno powiedzieć. Zobaczcie sami. Żeby widzieć takie prawdziwe efekty, takie przed-po, bym musiał chyba robić połówki i po prostu pozwolić, żeby to doschło. Wydaje mi się, że jest jakaś różnica, że są te fotele jaśniejsze. Nie wiem, czy to w ogóle na kamerze będzie widać. Jasna tapicerka ma to do siebie, że no, zwłaszcza jeśli jest to alkantara, że każde ułożenie ręki, w jaki sposób byśmy nie przejechali, zmienia po prostu odcień tego. Jedno co jestem pewien, to że na pewno tutaj na tych brzegach nie udało mi się tego dobrze doprać. Zwłaszcza tutaj to widać, w miejscu gdzie jest alkantara taka trochę bardziej już przyniszczona. Tutaj jeśli chodzi o całą powierzchnię, no to wydaje mi się, że jest czysto, że coś faktycznie to pomogło. Tutaj mi się wydaje, że chyba najlepszy jest efekt na tym boczku, ponieważ tutaj był on dość mocno przybrudzony. Jeśli zaś chodzi o tylną kanapę, no to tutaj nie ma za wiele do powiedzenia, ponieważ dolna część kanapy nie była brudna, no być może tam, nie wiem, z biegiem czasu po prostu lekko przykurzona i tak dalej, ale nie było tutaj nic przewożone na tych fotelach. Jak przewoziłem, to przewoziłem raczej to na jakichś kocach czy coś takiego, nie kładłem nic brudnego na te fotele, przez to nie były one tak mocno usyfione. I tak jak mówiłem, ja potrzebowałem w zasadzie tylko odświeżyć tą tapicerkę, a nie ją prać doszczętnie, żeby po prostu znowu odzyskały kolor swój. Tak więc tutaj z tyłu za wiele Wam nie pokażę. W sumie największa różnica powinna być widoczna tutaj na tym fotelu kierowcy, właśnie z racji tego, że jest on najczęściej używany. No i moim zdaniem jest widoczna jakaś różnica. Nie wiem, czy tutaj te przyciemnienia to jest po prostu jeszcze brud, który został, czy tak jak mówię, to jest po prostu alkantara, która po przejechaniu palcem zmienia swój odcień i ona po prostu tak ma, taki jest to materiał. Tutaj na pewno jest też ten boczek nadal przybrudzony jak był, nie udało mi się tego sprać tak jak należy. Tutaj jeśli chodzi o siedzisko,
No, szczerze nie jestem za bardzo zadowolony i sądzę, że faktycznie można by było efekt osiągnąć lepszy. Jeśli z kolei zaś chodzi o drzwi, no to chyba takim pośrednim zwycięzcą jest tutaj to Tenzi, którym właśnie tą tapicerkę, tutaj te drzwi, to chyba nawet nie jest skóra, tą skaję można powiedzieć czyściłem. I to wyszło w sumie najlepiej i widać różnicę, że jest to jaśniejsze. I przede wszystkim tutaj na rogu zawsze się zbiera największy brud, ponieważ zawsze tu opieramy rękę, czy też jak drzwi otwieram na przykład ja, to też właśnie zawsze wypycham to tym miejscem na zewnątrz, przez to zawsze skóra tu ma jakiś dotyk i powiedzmy, że mimo, że jest się czystym, to zawsze od potu może coś tutaj zostać takiego. Tutaj jeśli chodzi o tam tapicerkę, no to już kiedyś prałem, także tu nie powinno być też dużej różnicy, ponieważ nie było to aż takie brudne. Tutaj ta tapicerka mi się też przysiepała, ponieważ ewidentnie ktoś tutaj też często opierał łokieć. Ja tutaj tak za bardzo łokcie nie opieram, ja bardziej opieram tutaj. Jeśli zaś chodzi o tapicerkę drzwi z tyłu, to jest podobna sytuacja co na fotelu. Tutaj w kamerze może wydawać się w tym momencie, że to jest brudne, że to jest jakaś plama. Natomiast nie, cały czas tak jak mówię, zobaczcie, przejadę palcem i po prostu materiał układa się w inny sposób, jest jaśniejszy i wydaje się, że jest czysty. Dobrze, tak więc w tym momencie chciałbym już przejść do podsumowania i jeśli ktoś by się zapytał, czy ta metoda to jest faktycznie hit, czy jest to mit, no bardziej bym się skłaniał ku temu, że jest to mit i faktycznie ten efekt nie jest zbyt wymierny, nie jest to taki efekt wow, jakby się chciało. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jakaś tam różnica znikoma, bo znikoma, ale jednak jest. Pokażę Wam w ogóle na przykładzie tej całej firanki, którą używałem. Wiecie, samo to, że szmata, którą wycierałem, jest brudna, czyli faktycznie jakiś brud był i jakiś brud zdjęło. Jeśli chodzi o firankę samą, no to jest ona też ciemniejsza, jest ona też brudna. Tak więc coś tam musiało zadziałać, coś faktycznie mogło pomóc. Ale mówię, na pewno nie zastąpi to takiej typowej maszyny do prania, która faktycznie ma za zadanie doczyścić dogłębnie i ona działa cały czas na wodę i zasysa ten brud ze środka. Tak więc tą konkluzją bym zakończył. Zostawcie suba na moim kanale, jeśli tego nadal nie robicie. Zostawcie lajka, jeśli uważacie, że film mógł się Wam przydać, że było to coś ciekawego, coś faktycznie odmiennego. Bo sądzę, że chyba nikt wcześniej nie próbował przede mną czyścić tapicerki firanką. Sam byłem ciekaw tego, czy się to uda. Jak widzicie, możecie ocenić w tym momencie sami, czy faktycznie to wyszło, czy nie wyszło. Tymczasem ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!